Witaj na lekcji 9. Dzisiaj poruszymy sobie kolejne inwerty, które nie stanowią wielkiego wyzwania dla osób średnio zaawansowanych, ale dla Ciebie jako osoby początkującej mogą być przełomowymi trikami w Twoim polnezowym życiu. W pierwszej odsłonie pokażę Ci Gemini, czyli jeżeli oglądasz już poprzednie odcinki, wiesz, że u mnie Skorpion i Gemini są może troszeczkę inaczej niż poznałaś je na swoich zajęciach pole dance. U mnie Skorpion jest z nogi zewnętrznej, a Gemini z nogi wewnętrznej. Także jeżeli nazywasz to odwrotnie, nie ma sprawy. Pamiętaj po prostu, że jedno jest tak, drugie jest tak. Możesz po swojemu. Dzisiaj pokażę Ci inwert, który będzie tak jakby wisiał na nodze wewnętrznej. Rozłóżmy sobie ten spin na czynniki pierwsze. Możesz oczywiście spróbować go od razu od góry, lecz wolę, żebyś zaczęła od poprawnego ułożenia bioder i nogi, która będzie Cię trzymać z ziemi. Także zapraszam na glebę. Ułóż się tak, by rurka była pod Twoją pachą. Nie musisz kompletnie wchodzić pod nią, tak? Ale bardzo blisko Twoich żeber. Jeżeli jeszcze masz problem z inwertami, za każdym razem, kiedy trenujesz takie czynniki pierwsze, te pierwsze kroki, możesz po prostu sobie zarzucać biodra do góry w kilku ćwiczeniach. Dzięki temu ten ruch stanie się naturalniejszy dla Twojego systemu nerwowego. Ale pierwsza nasza dzisiaj figura odwrócona, czyli Gemini, będzie polegała na tym, że wewnętrzną nogę usadowisz wysoko kolanem w stronę bark. Okay? Czy ona będzie bardzo zgięta, czy bardzo wyprostowana, zobaczysz, jak Ci będzie wygodniej na początku, a potem oczywiście możesz trenować wariacje. Czyli możesz sobie podejść biodrami do góry lub wymostować biodra, stanąć na barkach, założyć nogę wewnętrzną na górkę. Zwróć uwagę na biodra, że one się w żaden sposób nie przekręciły. Tak jak leżałam na ziemi, tak są dalej równolegle. I teraz pomiędzy moim udem, a pomiędzy moją stawem skokowym wytworzy się dźwignia. Czyli kolano chcę prowadzić na stronę wewnętrzną ciała, kostkę chcę odpychać na stronę zewnętrzną ciała. Ok? Ta noga w górze jest bardzo aktywna. To nie jest po prostu zaplątanie się wokół rurki, tylko ona bardzo mocno pracuje. Także popróbuj sobie wersję zarówno nisko, tak, kiedy to kolano jest blisko barku, a stopa w niedalekiej odległości od brzucha, jak i ta noga jest prawie wyprostowana. Może się okazać, że któraś z tych pozycji leży Ci dużo bardziej. Okay? Czyli kolano, udo pcha w tą stronę, staw skokowy z kostką pcha w tą stronę. Okay. Następna rzecz, którą chcę zrobić, to wspiąć się dużo wyżej na barki, pomóc sobie za pomocą moich łokci. Czyli teraz dużo głębiej wchodzę, zaczepiam się nogą, hop, i nogę zewnętrzną zaczynam ciągnąć mocno w dół. Okay? Zablokuj sobie rurę, byś nie poślizgnęła się razem z nią po posadzce. Noga z tyłu może być na początku skierowana palcami w stronę ziemi lub w stronę ściany. Teraz, czy ta noga zewnętrzna powinna być równoległa do ziemi? Tak. Jeżeli jednak, tak jak ja, masz problem mały z biodrami, z rotatorami, może wymagać od Ciebie ta figura, byś najpierw rozciągnęła swoje biodra, tak? Jeżeli to jest moja noga zewnętrzna, to w tej pozycji. Okay?
Ponieważ jeżeli masz bardzo mocno ściągnięte czworogłowe uda, tak, bardzo mocno ściągnięte zginacze biodrowe, ta noga będzie bardzo wysoko. Czy to sprawia, że ta figura jest brzydsza? Tak i nie, w zależności od tego, jakie ładne masz nogi. Chodzi tylko o to, że im ta noga zewnętrzna będzie niżej do posadzki, tym będzie zachowana lepsza dźwignia. Czyli jeżeli będziesz pokazywać tą figurę na rurze obrotowej, jest mniej prawdopodobne, że ześlizgniesz się z tej nogi górnej trzymającej, tak? Czyli ześlizgniesz się nie dlatego, że może za mało używasz siły, ale może Twoja sucha skóra Ci przeszkadza lub rura jest czymś ubrudzona. Naprawdę nieważne teraz. Chodzi o to, że czasami będziesz trzymała się lepiej, czasami gorzej, ale zawsze szukaj metody, co to trzymanie pozwoli Ci wzmocnić. Ok? Milion przysiadów, tak wiem. Przechodząc teraz do góry. Jak wejść do tej figury z naszego Inverted Straddle? Tak jak w poprzedniej lekcji pokazywałam Ci Inverted Straddle z taką jakby małą kuleczką na siebie. Zaznaczałam, że ta noga wewnętrzna, żeby ona była mocno skierowana do klatki piersiowej. Teraz okaże się czemu. Okay? Czyli tak jak ćwiczenie wprowadzające już było. Chcę Ci pokazać to z tej strony. Pamiętaj, nie rób zamachu do inverted, za każdym razem próbuj się podnosić, tak? A jeżeli nie możesz, to po prostu usadow się niżej i zahacz nogę zewnętrzną na rurce, ok? Dobra, nie podskakuj. Mocno na siebie noga, ok? Tą drugą możesz również trzymać na rurze, mocno na siebie. I teraz zaczynasz szukać sobie miejsca, czy ona będzie zgięta, czy ona będzie bardziej wyprostowana. Spróbuj odpuścić rękę i wrócić. Podczas całej tej kombinacji dbaj o to, żeby Twój triceps ręki wewnętrznej, tak, czyli to jest ręka wewnętrzna, mocno dociskał do ciała. Ok? Czyli chcemy mieć jak najwięcej punktów podparcia, żeby puścić rękę zewnętrzną, a to będzie oznaczało 1, 2, 3 i 4. Ok? Dobra. Wchodzimy zatem drugi raz. Teraz skoncentrujemy się na tej nodze zewnętrznej, bo tą nogę wewnętrzną już powinnaś mieć opanowaną. Jeżeli nie, kilka razy z ziemi, aż poczujesz, jakie ułożenie służy Tobie. Zaczynamy ciągnąć nogę zewnętrzną jak najbardziej w dół. Odchylamy się głową w dół. Próbujemy puścić ręce. Ok. Mam nadzieję, że Gemini przestanie być dla Ciebie straszne. Pamiętaj, jeżeli udo boli, staw skokowy boli, w zetknięciu z metalem, jest to ból, który swój poziom progu bólu zaczynając powiększać, zaczniesz coraz bardziej tolerować.